Czołem Stalkerzy, GSC zrobiło nam wraz z początkiem grudnia mały prezent i opublikowało nowy zwiastun Stalkera 2, ponieważ zwyciężyli w plebiscycie PC Gamera na najbardziej wyczekiwaną grę roku 2024. Ciekawe, czy za rok też dostaną podobny tytuł, ale miałem nie być złośliwy, więc może nie będziemy tego wątku kontynuować. Nie bardzo wiem tak naprawdę, co mam wam powiedzieć na temat tego zwiastuna. Jeśli mam się zachować po prostu jak na neutralną osobę przystało, no to proszę bardzo, przejdźcie sobie do kolejnego rozdziału tego filmu, bo tam będziemy mówić już tylko o trailerze. Z kolei teraz chcę poruszyć temat nie mniej ważnego, moim zdaniem przynajmniej, od samego trailera, tła kolejnej publikacji GSC. Jestem trochę za głęboko w tym temacie, żeby po podsumowaniu całej historii aktualnego Stalkera 2, historii powstawania Stalkera 2, jeden został anulowany w 2011 roku, mamy o tym kilka materiałów u siebie, nie zauważyć, że serce Czarnobyla ma te same choroby wieku nawet nie tyle dziecięcego, co płodowego, co cień Czarnobyla. Cień Czarnobyla, który powstawał łącznie 6 długich lat, no i na korzyść tak długiego rozwoju działa chyba tylko to, że początkowo miała to być zupełnie inna, bardziej ambitna gra, niż się ostatecznie okazała. To jest stara śpiewka, którą doskonale znacie. GSC wzięło sobie po prostu za dużo na klatę i niektóre rzeczy można było zrealizować, a inne były tylko mrzonką, jak na przykład Alive, sztuczna inteligencja zdolna do grania za nas i rozplątywania supełka tajemnic zony bez udziału gracza, jeśli nie braliśmy aktywnego udziału w wyścigu do centrum strefy wykluczenia. Po 6 latach dostaliśmy grę w sumie pokrojoną o właściwie wszystko, co wcześniej obiecywało. Wszystkie elementy były oskubane, uproszczone i spłaszczone. Stalker 2 powstaje już co najmniej 5 lat i choć GSC jest teraz firmą o wiele większą, to niewiele się w pewnych kwestiach zmieniło. Dalej zachowują się zaskakująco często jak biznes z długimi korzeniami w głębokich latach 90., natomiast po odcięciu się od fanów z Rosji, co jak doskonale wiecie popieramy, nie mają pomysłu na zagospodarowanie i też zaangażowanie ogromnej społeczności, że nie wspomnę o takich narzędziach, nazwijmy nas umownie, współczesności, jak chociażby internetowi twórcy typu Stalker World. Absolutnie nie chodzi mi tutaj o jakąś płatną współpracę, nie zrozumcie mnie źle, a po prostu wychodzenie frontem do ludzi, którym się chce, po to, żeby im się w pewnym momencie nie odechciało. Przypominam tutaj, jak na początku drogi Stalkera 2 firma rozsyłała paczki do różnych internetowych twórców i otrzymali je w sumie tylko Rosjanie i to nawet często tacy, którzy Stalkera specjalnie nie kojarzą. Od tego momentu podobnych akcji już nie było, bo to przecież my mamy zabiegać o ich uwagę i my mamy nakręcać im ruch, a nie odwrotnie. Z drugiej strony mamy też na przykład ukraińskie Frogwares, to ci od gier o Sherlocku, którzy oczywiście też mają swoje za uszami, żeby nie było, że ich wybielam, ale ogłosili w pewnym momencie wprost, że jest im po prostu ciężko, zrobili zbiórkę na remake i to już drugi remake jednej ze swoich starszych produkcji, wydali to, zarobili, na razie chyba nie zajmują się niczym konkretnym, ale dzięki temu ruchowi mogli przetrwać, chociaż nie wydawali produktów narodowych udowadniających komukolwiek cokolwiek, a po prostu dość przeciętną grę na jakość, której przymknęliśmy nieco oko z oczywistych względów. I właśnie dlatego, że jestem tutaj jako internetowy twórca typu Stalker World, nie mogę oceniać działań GSC tak jak neutralny zjadacz chleba, ponieważ z perspektywy człowieka siedzącego w temacie, no bądź co bądź, z przerwami już prawie od 20 lat, to doskonale widzę te same wzorce, te same idiotyczne potknięcia oraz inne niezgrabności, przede wszystkim komunikacyjne, ze strony studia. Czasami są to jakieś gafy większe niż na antycznym i martwym niestety forum GSC, gdzie od 2000 tam nie wiem, 2 czy 3 roku pojawiło się naprawdę całkiem sporo śmiesznych wątków, które teraz moglibyśmy wspominać z uśmiechem. Nie jest to też kwestia polityczna, żeby nie było, ponieważ nie wyobrażam sobie nie zajmować strony ukraińskiej w tej rosyjskiej wojnie. Niemniej, kiedy przy okazji zgarnięcia tej nagrody PC Gamera Jewgenij Grigorowicz mówi, że Stalker 2 to w sumie kiedyś była gra, a teraz to jest już produkt narodowy i że oni teraz pokażą prawdziwą siłę i wszyscy będą dumni, bla bla bla, no to
sądzę, że no come on, takie promowanie swojej produkcji jest mimo wszystko trochę niesmaczne i otwiera też kilka niebezpiecznych drzwi, z których GSC może w przyszłości skorzystać. Łącznie z takimi, że po premierze zobaczymy na Twitterze, a nie żadnym tam Niksie, Eksie, spadaj Elon planszę. Plansza może nie będzie żółta jak przy Cyberpunku, ale brązowa albo szara i będą na niej przeprosiny za to, że gra jest w sumie do dupy i trzeba ją łatać przez kolejne 5 lat, bo wojna. Ale że użyliśmy Unreala, który jest średnio przyjazny, ciągle się zmienia, a my nie nadążamy, bo wojna, to łatanie się wydłuży, bo wojna, a narzędzia moderskie no to zostaną ewentualnie takie do dodawania nowych skórek, bo wojna. I ostatecznie zostaniemy postawieni w takiej sytuacji, że nie będzie po prostu wypadało GSC krytykować, bo wojna. I w zasadzie wydaje mi się, że poniekąd już tak trochę jest. Może przesadzam, ale takie wrażenie odnoszę. Trochę szkoda, że mentalnie w mojej ocenie przynajmniej firma nie dojrzała bardziej, a po trochę gówniarskim, ale zrozumiałym wykręcaniu się od każdej odpowiedzi NDA przyszła pora komunikacji takiej bardzo ogólnej, opartej na obietnicach, opartej na zapewnianiu, że wszystko będzie dobrze. Zależałoby mi na tym, żebyście nie odbierali tego jako narzekania, albo jakiegoś atakowania deweloperów, albo próby przekonania was do mojego zdania, bo absolutnie nie o to chodzi. GSC niestety nie jest firmą, której można byłoby wierzyć na słowo, ponieważ w swojej prawie 30-letniej historii nie dali nam do tego absolutnie żadnych podstaw, wręcz przeciwnie. No ale cóż, jeśli chcemy być uczciwi, to tak naprawdę komu dzisiaj można wierzyć na słowo? No dobra, to teraz koniec marudzenia, przejdźmy sobie już do samego zwiastuna, bo nie wiem, czy będzie mi się chciało to analizować tak kadr po kadrze, jak poprzednie filmy od GSC. Wiem, że to lubicie, ale wkleimy sobie nieopatrznie jakieś tam, nie wiem, zdjęcie z Google'a, znowu zgłosi, film spadnie, a my się tylko wkurwimy i co prawda zostanie wersja tekstowa na centrumzony.pl, no ale czasu straconego na sklejenie wideo nikt nam niestety nie zwróci. Dlatego po prostu pogadajmy sobie o tym zwiastunie, bo oto jest Stalker, którego wszyscy doskonale kojarzycie, pomimo zupełnie innych rysów twarzy. Oto Włóczęga, były monolitowiec, znany wam dobrze z Zewu Prypeci, jaki po wyłączeniu spełniacza życzeń wraz ze swoim oddziałem schronił się gdzieś w pobliżu stacji Janów. Ostatecznie mogliśmy wcielić go do oddziału podróżującego z nami do Prypeci i jeśli się na to zdecydowaliśmy, w pewnym momencie znikał w tajemniczych okolicznościach. Poszedł, nie wiem, czegoś szukać, przypomniał sobie o jakimś dawnym schowku, chciał może sprawdzić, czy inni bojownicy także odzyskali wolną wolę. No, tego mieliśmy dowiedzieć się już w Stalkerze 2, tylko nie tym Stalkerze 2, który teraz powstaje, a tym anulowanym 10-12 właściwie lat temu. Wydaje mi się, że wspomnieliśmy o tym wątku w którymś z usuniętych filmów, więc teraz tak tylko krótko dla przypomnienia. W jednym z wariantów fabuły Stalkera 2 kierowaliśmy właśnie Włóczęgą, a gra ukazywała wydarzenia z czasów, w których był członkiem monolitu w formie retrospekcji, ale rozgrywała się równolegle do końcówki fabuły Zewu Prypeci i po niej. Potem ten pomysł z jakiegoś powodu porzucono, jednak powrócił w drugiej wersji fabuły, gdzie kierowaliśmy nienazwanym jeszcze wówczas Stalkerem, jaki wrócił do Zony z powodu dręczących go nieustannie snów o strefie i na pewnym etapie przygody spotykał właśnie Włóczęgę, jaki wraz z niewielkim oddziałem byłych monolitowców polował na współbraci. Polował, bo miało okazać się, że część z nich z jakiegoś powodu dalej broni dostępu do centrum Zony i nie słucha racjonalnych argumentów. Monolit, my nie słyszymy ciebie. Ale była też jakaś tam sprawa z uwolnieniem jeńców i generalnie Włóczęga miał być całkiem istotną postacią w historii starego Stalkera 2. Teraz znajomy monolitowiec wraca i cholera wie dlaczego po tych wszystkich latach nosi ten sam uniform frakcji, do której technicznie rzecz biorąc nie należy, ale mam nadzieję, że przynajmniej raz na 5 lat chociaż go pierze. Włóczęga mówi coś o amulecie, polski tłumacz popisał się tutaj tłumacząc empty shell na pustą skorupę, a potem przechodzimy do pułkownika Korszunowa, jakiego pierwszy raz widzieliśmy w artykule PC Gamera. W artykule, od którego minęło tak dużo czasu, że aż musiałem sprawdzić, jak koleś ma na nazwisko. Korszunow jest dowódcą Warty, a więc zupełnie nowej frakcji w świecie Stalkera, o której teraz nie wiemy specjalnie dużo. Pułkownik wspomina o Dmitrze, jakiejś zagadce, którą napotkali w Zonie. Klasycznie dla GSC nie ma w tym absolutnie żadnego sensu, ponieważ nie dostaliśmy żadnych ram narracji, więc w tym sensie ten zwiastun równie dobrze mógłby mieć, nie wiem, koreański dubbing
i napisy widysz. Wracamy do włóczęgi, który przypomniał sobie, że kiedyś byli marionetkami, potem retrospekcja z pokojem najwyraźniej służącym indoktrynacji i chyba najciekawszy fragment zwiastuna, czyli wspomnienia monolitowca prawdopodobnie z czasów wojskowej operacji Monolit. Mówię prawdopodobnie, bo nie wiemy tego na pewno, jednak widzimy tu wojskowe śmigłowce, w oddali majaczy z kolei niedokończona chłodnia kominowa. Jeśli jesteśmy teraz na dachu 4. reaktora, wszystko wskazuje na to, że tak, to jesteśmy na takim etapie historii serii, że Striełok w cieniu Czarnobyla wyłączył właśnie mózgozwęglacz na radarze i ruszył do sarkofagu wraz z przedstawicielami wszystkich frakcji, a wojsko na szybko rzuciło się do przejęcia elektrowni siłą. Spoiler, nie poszło im to najlepiej. Następnie pojawia się Dalin, czyli postać, o której już słyszeliśmy w jednym z poprzednich materiałów. Znajdujemy się oczywiście w instytucie, jaki miał pojawić się w anulowanym Stalkerze 2 i powraca w obecnym, a więcej na temat kompleksu, jego przeznaczenia, roli w starej fabule dowiecie się na centrumzony.pl. Dalin nie wygląda na miłego gościa, bo gada o kontroli nad anomalną energią, a jak wiemy próba kontroli czegoś, nad czym z zasady nie da się zapanować, nigdy nikomu nie wychodzi na dobre. I tutaj znowu przypomniał mi się trochę motyw ze starego Stalkera 2, w którym Łukasz, szef wolności, troszkę z głupoty, troszkę z chciwości, miał próbować wywołać potężną emisję za pomocą tajemniczej instalacji Iżewskiego. Jeśli mu na to pozwoliliśmy, doprowadzaliśmy tym samym do przejęcia kontroli nad zoną przez grupę tajemniczych spiskowców, a w końcowej cutscence widzieliśmy wysiadającego z helikoptera człowieka w dobrze skrojonym garniturze. Tajemniczy mężczyzna dziękował naszemu bohaterowi za pomoc, oferował podwózkę oraz skrzynkę z nagrodą, a słowa Dalina o tej kontroli anomalnej energii jakoś tak dobrze mi z tym rezonują. Potem znowu włóczęga, który poddaje nam swój amulet będący nie pustą skorupą, a po prostu łuską na łańcuszku. Nie wiem, czy w tym momencie sam sobie to już dopowiadam, żeby pasowało mi pod tezę, czy sądząc po kolorze ubrania Skiw ma tutaj na sobie ciuchy wolności. I jeśli tak, to hipoteza z pomocą Łukaszowi wydaje się znowu uwiarygadniać, tym bardziej, że każde zakończenie starego Stalkera 2 polegało na pomocy konkretnej osobie. W złym pomagaliśmy Łukaszowi, w dobrym Zulusowi, którego też kojarzymy z Zewu Prypeci w walce z Monolitem, w chaotycznym prowadziliśmy Wano do centrum zony, a w neutralnym pomagaliśmy monolitowcom wyrwać się spod jarzma kontroli umysłu na prośbę, no właśnie nie wiadomo kogo, ponieważ dokumenty projektowe nie wspominały konkretnie, kto będzie tym adwokatem monolitu, ale jedynym stalkerem z tej frakcji, jakiego poznaliśmy na przestrzeni całej trylogii, którego historia miała być ciągnięta dalej, był właśnie włóczęga. Więc jeśli w zwiastunie wyraźnie rozżalony eks-monolitowiec mówi, że wybraliśmy ścieżkę przeciwną, no to od razu widzę ten podział sił ze starego, anulowanego Stalkera 2. Rozżalenie włóczęgi byłoby o tyle oczywiste, że pomoc Łukaszowi, Dalinowi, czy kto tam miałby się jeszcze pojawić, oznaczałaby pewnie ponowne uruchomienie programu Monolit, a więc wszyscy byli bojownicy najprawdopodobniej staliby się bojownikami obecnymi. No i to tyle, jeszcze informacja o tym, że Stalker 2 pojawi się w pierwszym kwartale przyszłego roku i zwiastun się kończy. W kwestii inspiracji tym anulowanym Stalkerem 2 studio przez lata odpowiadało na pytania o inspirację starymi pomysłami podobnie, czyli tak, że Serce Czarnobyla to jest zupełnie nowy projekt, który nie ma nic wspólnego z tamtym. A potem jakimś dziwnym cudem na zwiastunie tego Stalkera 2 zobaczyliśmy anomalię żywcem wyrwaną z dokumentów projektowych sprzed 15 lat, potem jeszcze ten Instytut Badań nad Czarnobylską Strefą Anomalną, kilka kolejnych mniejszych rzeczy prost związanych z tamtym anulowanym projektem. Oczywiście firma zatrudnia teraz całą masę narrative designerów i ich praca nie może iść na marne, ale osobiście jestem coraz bardziej przekonany, że Stalker 2 będzie jakąś taką wariacją, jakimś takim revampem tamtej historii, który zostanie wyposażony w jakieś nowe wydarzenia oraz przerobi stare w taki sposób, by znajomość trylogii nie była konieczna do dobrej zabawy i nadążania za przedstawianymi wydarzeniami. Czy to źle? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że dla biznesu to raczej dobrze, dla przypadkowych graczy, którzy po prostu sobie sięgną po Stalkera 2 pewnie też, natomiast ci najbardziej oddani fani albo tacy z najdłuższym stażem będą sobie musieli na to pytanie odpowiedzieć sami. I tym być może nie optymistycznym, ale na pewno też nie pesymistycznym akcentem zakończymy sobie ten materiał. Dobre polowanie. Stalker.